Dzień dobry. Niezwykle miło mi powitać Was po raz kolejny w projekcie UFLab. Czym jest ten projekt i o co w ogóle chodzi? O tym już za chwilę. Tymczasem jednak ja nazywam się Piotrek. Na co dzień prowadzimy pracownię FabLab na warszawskiej Pradze. FabLab to z angielskiego skrót od Fabrication Laboratory. Jest więc to idealne miejsce do tego, by zacząć swoją przygodę z tworzeniem rzeczy. Możemy tu bowiem prowadzić eksperymenty i testy, sprawdzając, czy prototyp urządzenia, nad którym pracujemy, ma sens. Gdy jednak zechcemy rozpocząć pracę nad finalną wersją produktu, tu również świetnie sprawdzi się FabLab. Znajdują się tu takie maszyny jak frezarki CNC, plotery laserowe, drukarki 3D, hafciarki CNC, a także stolarnia, strefa szycia czy pracownia sitodruku. Więcej o tym, czym jest nasz FabLab, dowiecie się z filmu, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Nie jest to jedyne tego typu miejsce na świecie. Tak się składa, że obecnie baza FabLabów na całym świecie stale powiększa się, przekraczając liczbę 2000. I to właśnie w tej pracowni powstają niezliczone ilości prototypów i gotowych produktów. Jednak by to wszystko było możliwe, niezbędna jest wiedza. FabLab jest miejscem, w którym to ludzie chętnie tą wiedzą się dzielą, jednocześnie czerpiąc ją od innych. UFLab to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz To oraz Fundację Orange. Skierowany jest do osób młodych, umożliwiając im rozpoczęcie nowej ścieżki zawodowej praktycznie od zera. W ramach projektu w FabLabie Powered by Orange odbędą się 4 60-godzinne cykle warsztatowo-projektowe. Modelowanie i druk 3D, elektronika, projektowanie grafiki wektorowej i obsługa maszyn CNC. Każda ze ścieżek przeprowadzi uczestnika od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego, a zwieńczona będzie stworzeniem osobistego, profesjonalnego portfolio, dokumentującego wykonane w FabLabie projekty. UFLab oferuje też rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, czy chcą angażować się w cały cykl zajęć, ale chcą poeksperymentować, zdobyć nowe umiejętności czy kwalifikacje. Wszyscy ci mogą wziąć udział w 1,5-godzinnych wprowadzających zajęciach online i przekonać się, czy dany temat jest dla nich interesujący, a także zdobyć certyfikat poświadczający posiadanie nowej wiedzy. Witam Was zatem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wstęp do świata prądu i mikrokontrolerów będzie dla Was na tyle interesujący, że postanowicie pozostać w nim trochę dłużej i rozpocząć swoją przygodę w tym cyfrowym świecie. Jednocześnie postaram się Was na tyle zaciekawić tym tematem, żeby zachęcić Was do tego, byście wzięli udział w drugiej i trzeciej edycji tego projektu. Więcej na ten temat dowiecie się pod koniec tego filmu, a informacje możecie znaleźć również w opisie pod tym filmem. Teraz jednak, nie przedłużając już więcej, czas przejść do tytułowego dania głównego. Współczesny świat zdominowany jest przez elektryczność. Bez prądu zdecydowanie nie wyobrażamy sobie dziś życia. To jednak nie wszystko. Znacznie ciekawiej robi się, gdy przyjrzymy się maszynom i urządzeniom, które to do swojej pracy wykorzystują prąd elektryczny. Okazuje się, że coraz częściej, nawet z pozoru najprostsze z nich, do swojej pracy oprócz zasilania potrzebują coraz potężniejszych procesorów, które to sprawiają, że maszyna czy urządzenie stają się bardziej inteligentne, energooszczędne i lepiej dostosowane do naszych zachowań i przyzwyczajeń. Przykład? Proszę bardzo. Lodówka, która korzystając z wbudowanych systemów kamer, czujników i dzięki połączeniu z internetem potrafi sama ocenić, których produktów nam brakuje i tworzyć dla nas listy zakupowe. Lub nawet zamawiać brakujące składniki bezpośrednio w naszym ulubionym sklepie. A to, uwierzcie, dopiero wierzchołek góry lodowej tego typu urządzeń, które coraz śmielej wkraczają pod nasze strzechy. Weźmy na przykład cały nurt urządzeń wchodzących w skład tak zwanego smart home. Tak naprawdę obecnie bez podstawowej wiedzy w zakresie programowania oraz tworzenia układów elektronicznych coraz ciężej będzie nam zrozumieć, jak te wszystkie urządzenia działają, nie wspominając już o ich naprawie lub tworzeniu zupełnie nowych, rewolucyjnych maszyn czy narzędzi.
Dzisiejszy webinar ma za zadanie sprawić, że tematy związane właśnie z programowaniem mikrokontrolerów nie będą nas przerażać. Nim to wszystko jednak nastąpi, to czas zacząć od samego początku. Od tego, co sprawia, że wszystkie te urządzenia mają prawo działać. Tak jest. Musimy zacząć od prądu. Czym jest prąd? Prąd to nie tylko elektryczność. W przyrodzie występują zjawiska takie jak prąd wody, widoczny głównie w rzekach, czyli masy wody przemieszczają się w konkretnym kierunku i z konkretną prędkością. Mamy też prądy powietrzne, czyli ruchy mas powietrza. Często mówi się iść pod prąd, czy płynąć pod prąd, czyli przeciwnie do kierunku poruszania się ośrodka, w którym aktualnie przebywamy. Czym jest prąd elektryczny? Jednym z gatunków czy rodzajów prądu jest właśnie prąd elektryczny. I tutaj tak samo chodzi o ruch. Nie atomów cieczy czy gazów, a elektronów, które mają swój konkretny ładunek energetyczny. Ogólnie z prądem sytuacja nie jest do końca prosta. No bo przecież prądu nie widać, nie słychać, nie czuć. No chyba że coś pójdzie mocno nie tak. Dlatego też często do opisywania prądu i dla łatwiejszego zrozumienia zasad, jakie nim rządzą, często porównuje się go do znacznie lepiej znanych nam zjawisk czy obiektów. Na przykład do wody albo do ruchu samochodowego. No i dzisiaj te porównania znajdą się dość często. Napięcie. No właśnie, to jedna z podstawowych wielkości, którymi posługujemy się opisując prąd. Wróćmy więc na chwilę do przytoczonej przed chwilą wody. Wyobraźmy sobie tamę. Jej zasada działania polega na tym, że spiętrza ona wodę, dzięki czemu lustro wody zaczyna się podnosić. O ile? O tyle, co pozwala sama konstrukcja zapory. Jeśli więc na samym dole zapory zamontujemy zawór upustowy, woda zacznie się z niego wydostawać tym szybciej i chętniej, im większa będzie różnica w wysokościach luster wody. Przed zaporą i po niej. Bardzo ważne jednak jest to, zarówno w przypadku wody, jak i prądu, że wysokość napięcia lub poziom lustra wody zawsze mierzymy względem czegoś. Nie da się tak po prostu stwierdzić, że jakiś samochód porusza się z daną prędkością. Prędkość również mierzona jest względem drzew czy innych nieruchomych obiektów. Nasza planeta też cały czas porusza się z gigantyczną prędkością, do tego obraca się, cała nasza galaktyka obraca się i porusza. Jednak tego wszystkiego nie zauważamy właśnie przez brak tego czegoś, do czego moglibyśmy się bezpośrednio odnieść w naszej obserwacji tego ruchu. No, chyba że mówimy o gwiazdach czy Słońcu, to jest właśnie taki punkt odniesienia. Tak samo jest z prądem elektrycznym. Żeby móc powiedzieć, że ma on jakieś napięcie, musimy móc je porównać do punktu odniesienia. I takim punktem odniesienia jest napięcie zerowe, tak zwane uziemienie lub masa. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że wysokie napięcie wcale nie oznacza, że od razu trzeba je wykorzystać do zasilania jakiegoś urządzenia. Wróćmy na chwilę do tamy. Albo do baterii. Zgromadzona woda lub energia elektryczna mogą latami znajdować się w takiej pozycji, jedynie nieznacznie tracąc swoją wielkość. No bo woda może przecież na przykład odparować. Jednak gdy tylko zechcemy wykorzystać zgromadzoną energię, na przykład otwierając zawór upustowy w tamie, wtedy od razu pojawi się ruch wody. Tak samo dzieje się z prądem. Dopóki nie użyjemy odpowiedniego urządzenia, które będzie w stanie wykorzystać dostępne napięcie i, mówiąc kolokwialnie, przerobić je na coś innego, na przykład światło, ruch czy ciepło, to nawet nie zdamy sobie sprawy, że w takim gniazdku elektrycznym jest jakiekolwiek napięcie. O takim prądzie w gniazdku więcej opowiemy sobie jednak nieco później. Warto zapamiętać, że tak jak prędkość pędzącego samochodu możemy określić w konkretnych jednostkach, na przykład w kilometrach na godzinę, energię drzemiącą w spiętrzonej wodzie wyrażamy w jednostkach ciśnienia, na przykład bary czy paskale, tak samo napięcie prądu mierzymy i podajemy w konkretnych jednostkach, w voltach, a oznaczamy je skrótem V. Natężenie prądu. No właśnie, to kolejna po napięciu najważniejsza wielkość, jaką jesteśmy w stanie opisać prąd.
Mówiąc w największym możliwym uproszczeniu, natężenie prądu mówi nam o tym, jak dużo tego prądu jest do naszej dyspozycji. Ale żeby lepiej zrozumieć, o co w tym chodzi, tak jak wcześniej, posługiwać się będziemy porównaniami. Weźmy sobie taką autostradę. Wiemy już, że prędkość poruszających się samochodów porównać możemy z napięciem. Wyobraźmy sobie jednak taką sytuację. Do naszej dyspozycji mamy dwie autostrady. Jedną jednopasmową i jedną czteropasmową. Na obu tych drogach można jechać z taką samą prędkością. Jednak to drogą posiadającą większą ilość pasów ruchu przejechać może więcej samochodów w ciągu danej jednostki czasu, na przykład w ciągu godziny. Porównanie do wody? Proszę bardzo. Weźmy sobie basen olimpijski. 3 750 000 litrów wody. To naprawdę dużo wody. Możemy odkręcić kran i czekać, aż basen wypełni się po brzegi. Jednak potrzebować będziemy na to naprawdę masy czasu. Co więcej, może się okazać, że woda będzie z tego basenu odparowywać szybciej, niż kran nadąży jej uzupełniać. I tym sposobem może okazać się, że nigdy nie napełnimy tego basenu. Ostatnie porównanie, jakie przychodzi mi do głowy, ogrzewanie. Dlaczego nie możemy ogrzać domu jedną małą zapalniczką? Przecież temperatura płomienia w takiej zapalniczce potrafi wynieść nawet 1300 stopni Celsjusza. No i właśnie to taka sama sytuacja jak z prądem. Co nam po olbrzymim napięciu, skoro natężenie prądu będzie niewystarczające? Na koniec warto zapamiętać, że natężenie prądu wyrażamy w amperach. A, i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która dotyczy wszystkich jednostek w języku polskim. Odmieniamy je przez przypadki. 10 km na godzinę, 5 litrów wody, 35 stopni Celsjusza i tak samo w przypadku prądu 12 V, 10 amperów. No to skoro już mniej więcej wiemy, czym jest napięcie oraz natężenie prądu elektrycznego, nie sposób nie uzupełnić tej opowieści o mocy. Bo to chyba temat, który dotyczy nas, jako użytkowników sprzętu elektrycznych oraz elektronicznych na co dzień, szczególnie teraz, w dobie, delikatnie mówiąc, wątpliwej stabilizacji cen energii elektrycznej. Często słyszymy przecież, że urządzenie pobiera 500, 800 czy 2000 watów. I to właśnie te waty to jednostki mocy, która musi zostać dostarczona do urządzenia, by to mogło prawidłowo funkcjonować. Dokładnie tak samo jak w przypadku innych jednostek, tak i tutaj możemy spotkać przedrostek kilo, który oznacza 1000. 2 kW oznaczają więc 2000 watów. Warto wiedzieć, że wat w największym możliwym uproszczeniu to nic innego jak voltoamper. To znaczy, że 1 amper razy 1 V daje nam 1 W. To dobry moment, żeby zapauzować ten film i rozejrzeć się dookoła. Na pewno znajdziecie ładowarkę do telefonu, zasilacz do laptopa, czy inne urządzenie posiadające tak zwaną tabliczkę znamionową. I to na niej powinniśmy znaleźć informacje o tym, na jakim napięciu działa nasze urządzenie, jakie natężenie prądu będzie niezbędne do prawidłowej pracy oraz jak dużą moc pobiera to urządzenie z sieci. Warto przetestować sobie ten wzór. Moc równa się napięcie razy natężenie. Często możemy spotkać się także z określeniem kilowatogodzina. Szczególnie jeśli mówimy o kilowatogodzinach w przypadku opłat za zużytą energię. Co to takiego? Jak już wiemy, 1 kW to nic innego jak 1000 W. Do tego dodajmy jeszcze godzinę i tak powstaje nam kilowatogodzina. W praktyce chodzi o to, że jeśli przez godzinę do naszej sieci podpiętej włączone jest urządzenie pobierające 1 kW energii, oznaczać to będzie, że urządzenie takie zużyje 1 kWh prądu. I tak dalej. Urządzenie, które pobiera 2 kW energii, w ciągu godziny zużyje 2 kWh. Prąd przemienny, a prąd stały. Pewnie nieraz zastanawialiście się nad tym, po co w ogóle potrzebne są zasilacze albo ładowarki. Dlaczego nie możemy po prostu podłączyć laptopa czy telefonu do gniazdka? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto zdać sobie sprawę z tego,
jaki pobór prądu mają niektóre urządzenia w naszym domu. Weźmy na przykład czajnik elektryczny. To około 2 do 2,5 kW. Suszarka do włosów to 2,2 kW mniej więcej. Lodówka około 500 W, komputer stacjonarny między 600 a 1000 W, a nawet więcej czasami, jeżeli mówimy o gamingowym komputerze. Pamiętając o tym, że moc równa się napięcie razy natężenie, to gdyby wszystkie urządzenia działy na napięciu 12 V, natężenie potrzebne do zasilania czajnika elektrycznego musiałoby wynosić około 200 A. To naprawdę dużo. Znacznie łatwiej jest podnieść dopuszczalną prędkość pojazdów na naszej autostradzie, by móc zapewnić taką samą ilość przejechanych samochodów w tym samym czasie, kosztem mniejszej ilości pasów. Czyli podnosimy napięcie. Dlatego też napięcie w sieci w krajach Unii Europejskiej, nie tylko, wynosi 230 do 240 V. Przy takim napięciu do zasilania naszego czajnika o mocy 2,4 kW wystarczy już tylko 10 A. Prąd, który mamy w gniazdku, to prąd przemienny. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły techniczne, bo to temat na kompletnie inny webinar, a możliwe, że nawet i kilka. Jednak warto wiedzieć, że drugim głównym typem prądu jest prąd stały. I to taki prąd, który niezbędny jest do tego, by zasilać urządzenia elektroniczne, takie jak laptopy, telefony czy mikrokontrolery. Generalnie wszystkie urządzenia, które nie wymagają dostarczania ogromnych ilości mocy. Pewnie możecie kojarzyć z lekcji historii wielką batalię między Thomasem Edisonem a Nikolą Teslą o wyższość jednego standardu nad drugim. Okazuje się, że zarówno prąd stały, jak i prąd przemienny mają wiele zalet, ale też ograniczeń. Jednak jak dotąd nie wymyślono prostego sposobu na to, by w jakiś sposób połączyć oba te standardy lub by zastąpić je czymś zupełnie innym. Nauczyliśmy się jednak żyć z tym faktem, nawet czasem nie zdając sobie z tego sprawy. Jednak to właśnie te kostki, które wpinamy do gniazdka, by naładować telefon lub laptopa, sprawiają, że wychodzący z gniazdka prąd przemienny o napięciu 230 V zamienia się na prąd stały o napięciu 5 lub coraz częściej 9 lub nawet 12 V. I aby przekonać się, że tak faktycznie jest, polecam raz jeszcze wziąć do ręki taką ładowarkę i odczytać z niej następujące informacje. Voltage input 110 do 240 V i voltage output 5 V, 1 A lub więcej. Ładowarka a zasilacz. To jeszcze szybka ciekawostka dla Was. Czym różni się ładowarka od zasilacza? Piszcie swoje propozycje odpowiedzi w komentarzach, a naszą odpowiedź na to pytanie znajdziecie w opisie tego filmu. Ostatnim pojęciem, jakie musimy poznać, by móc rozpocząć swoją przygodę w świecie elektryki i elektroniki, to opór. Żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi z tą całą rezystancją, na chwilę musimy wrócić do naszego ruchu samochodowego. Z pewnością wszyscy z Was wiedzą, że na zdecydowanej większości dróg publicznych obowiązują limity prędkości. Dzięki nim kierowcy wiedzą, z jaką prędkością mogą poruszać się, by bezpiecznie dojechać do celu. Gdyby choć na chwilę usunąć wszystkie ograniczenia prędkości, kierowcy zaczęliby jechać coraz szybciej i szybciej, prawdopodobnie prędko doprowadzając do kolizji. Trochę podobnie jest w przypadku prądu. Nie zawsze chcemy, by dane urządzenie lub komponent elektroniczny otrzymał cały dostępny w sieci lub zasilaczu prąd. Mogłoby mu to, delikatnie mówiąc, zaszkodzić. Dlatego też w elektronice od dawna znane są takie urządzenia jak rezystory, zwane też czasami opornikami. Działają one trochę jak takie ograniczenia prędkości lub progi zwalniające, tylko że dla prądu. Tak samo jak możemy sterować maksymalną dopuszczalną prędkością na danym odcinku drogi lub wysokością progu zwalniającego, tak i w świecie elektroniki rezystory możemy dobrać pod względem rezystancji. Im większa rezystancja, tym większy będzie opór, więc tym bardziej prąd zostanie ograniczony.
Więcej o samych rezystorach dowiemy się podczas kolejnych etapów tego szkolenia. Teraz jednak to, co warto zapamiętać, to fakt, że rezystancję mierzymy i podajemy w ohmach. No dobrze, przed chwilą dowiedzieliśmy się trochę więcej o prądzie i elektryce. Teraz jednak najważniejsze pytanie. Jak to wszystko ujarzmić? I jak za pomocą tego prądu zacząć komunikować się z mikroprocesorem czy mikrokontrolerem? Słowo mikrokontroler coraz częściej pojawia się w ogólnym obiegu informacji. Słyszymy o tych urządzeniach w prasie codziennej czy podczas przeglądania portali internetowych związanych z nowinkami technologicznymi, niekoniecznie specjalizującymi się w zaawansowanej elektronice, a bardziej w gadżetach i produktach codziennego użytku. Wiąże się to oczywiście z tym, że coraz więcej urządzeń jest skomputeryzowanych, posiadających masę dodatkowych funkcji i możliwości ułatwiających nam życie. A gdzie taki mikrokontroler możemy znaleźć? Miejsc jest bez liku. Zaczynając od tych bardziej oczywistych to samochody. W samochodzie jest ich cała masa. Zaczynając od tych sterujących nawiewami i klimatyzacją, aż po te odpowiedzialne za funkcje takie jak ABS czy systemy kontroli trakcji. Znajdziemy je także w inteligentnych lusterkach pokazujących, czy coś nie znajduje się w tak zwanym martwym polu, czy trzeba ściemnić lusterko tylne. Wszystkie inteligentne światła, które przy pomocy smartfonów możemy programować na włączanie o konkretnej godzinie lub zmianę kolorów itd. W kontrolerach czy padach do gier. Tam taki mikrokontroler może sterować haptyką, czyli wibracjami, albo na przykład żyroskopem, dzięki czemu uzyskujemy możliwość kontroli ruchów w grze przy pomocy zmiany pozycji kontrolera, tak jak na przykład ma to miejsce w joypadach od znanej konsoli Nintendo Switch. Dzięki temu możemy aktywnie pograć na przykład w tenisa, czy stworzyć bitwę na pięści i nieźle się przy tym zmęczyć. Systemy podlewania roślin, gdzie mikrokontroler bada wilgotność pomieszczenia i gleby i jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymagania, to znaczy będzie za sucho lub rośliny będą miały za mało wody w glebie, to włączą się odpowiednie zraszacze i systemy nawadniania. Innym przykładem mogą być wszystkie maszyny CNC, o których zresztą mówimy więcej w innym webinarze, do którego link znajdziecie pod tym filmem. Maszyny te wykorzystują do kontroli bardzo często zaawansowane mikrokontrolery, ale nie tylko, bo przy pomocy Arduino i kilku urządzeń peryferyjnych jesteśmy w stanie zbudować frezarkę lub drukarkę 3D. O, i padło magiczne słowo, które część z Was kojarzy, czyli Arduino. To chyba jeden z najbardziej popularnych układów mikrokontrolerów. Jest bardzo prosty w obsłudze i ma ogromną bazę edukacyjną. Dzięki temu idealnie nadaje się on na początek naszej przygody z mikrokontrolerami. Ale podobnych urządzeń na rynku jest dużo więcej i o tym dowiemy się za chwilę. Cofnijmy się jednak kilka kroków i opowiedzmy sobie od samego początku, czym w ogóle jest mikrokontroler i z czego się składa. A więc tak, mikrokontroler składa się z 1. CPU, czyli z angielskiego Central Processing Unit, czyli procesor tak samo jak w komputerze, tylko że zdecydowanie wolniejszy od takiej intelowskiej i9 czy Ryzena. Oczywiście procesor odpowiedzialny jest za przeliczanie wszelkich operacji. 2. Pamięć RAM. To miejsce, w którym przechowywane są dane podczas pracy urządzenia. No i chyba najważniejsze, porty wejścia i wyjścia, służące do sterowania zewnętrznymi urządzeniami, takimi jak diody, silniki krokowe czy ekrany ciekłokrystaliczne lub LEDowe. Dodatkowo niektóre mikrokontrolery zawierają swój własny programator lub wbudowane urządzenia wejścia i wyjścia, takie jak na przykład buzzer, czyli bardzo podstawowy głośnik, LEDy lub mikrofon. Ok, wiemy już, z czego mniej więcej składa się takie Arduino. Warto pamiętać, że sam mikrokontroler to trochę taki mózg dla naszego układu. Mózg, który może sterować różnymi rzeczami, różnymi urządzeniami, w zależności od tego, jak go zaprogramujemy. Samo Arduino jednak nie na wiele się zda bez urządzeń peryferyjnych.
to narzędzia wejścia i wyjścia, czyli po angielsku input i output devices. Weźmy na początek urządzenia typu input. Może to być na przykład myszka, klawiatura, mikrofon, czyli wszystko, co będzie informowało nasz mikrokomputer o zmianach w otoczeniu. Lub urządzenia, którymi będziemy te dane chcieli wprowadzić. Takimi bardziej zaawansowanymi wprowadzaczami danych mogą być termometry, ciśnieniomierze, czy chociażby żyroskopy do mierzenia położenia urządzenia. Dodatkowo takimi urządzeniami możemy zmierzyć na przykład natężenie światła, czy wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Przyjrzyjmy się bliżej kilku urządzeniom wejścia. Pierwszym i chyba jednym z najprostszych będzie urządzenie o magicznej nazwie LDR. Brzmi to strasznie, więc zmieńmy trochę ten skrót i odczarujmy pierwszy straszny input. Light Dependent Resistor, czyli opornik zależny od światła. Dużo częściej zwany fotorezystorem, albo jeszcze częściej sensorem światła. Fotorezystory wrażliwe są na światło i mogą zmieniać swoją rezystancję, o której więcej mówiliśmy sobie przed chwilą, w zależności od padającego światła. W ciemności mają rezystancję kilku megaohmów, a gdy są oświetlone, rezystancja ta spada z megaohmów do kilkuset ohmów, czyli opór praktycznie przestaje istnieć. A co moglibyśmy zrobić przy pomocy tak zaawansowanego urządzenia? Na przykład czujnik zmierzchu przed domem z włącznikiem światła. Przycisk z angielskiego push button. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego mówię też o angielskich nazwach wszystkich elementów. W sieci jest bardzo dużo pomocy naukowych, tutoriali, podręczników właśnie w języku angielskim. Warto dlatego wiedzieć, czego szukać. Dodatkowo podczas programowania mikrokontrolerów również w zdecydowanej większości przypadków posługiwać się będziemy właśnie językiem angielskim. Wróćmy do naszego przycisku, który jest jednym z najbardziej podstawowych elementów służących do komunikacji z mikrokontrolerem. To za pomocą takiego przycisku jesteśmy w stanie aktywować odpowiednio zaprogramowane akcje i funkcje, od najprostszych, takich jak włączenie diody lub światła, po wykonanie skomplikowanych sekwencji działań. A jeśli mamy odpowiednio dużo przycisków, nic nie stoi na przeszkodzie, by zbudować swoją własną klawiaturę muzyczną lub customowy kontroler do gier. Detektor dźwięku, czyli w największym skrócie czujnik wykrywający dźwięk. Służy on do pomiaru głośności. Oczywiście można połączyć taki detektor z Arduino w celu uzyskania danych wejściowych o poziomie natężenia dźwięku. Przykładowym projektem może być czujnik w warsztacie lub szkole, który włącza lampkę ostrzegawczą po osiągnięciu niebezpiecznej dla słuchu i zdrowia głośności wewnątrz pomieszczenia. Możemy teraz płynnie przejść do potencjometru. Potencjometr to urządzenie wejściowe, za pomocą którego możemy ręcznie zmieniać rezystancję w zakresie od 0 do określonej wartości potencjometru. Płynnie. Na pewno widzieliście albo korzystaliście nieraz z włącznika światła z regulacją jasności. Potencjometr w takim ściemniaczu reguluje ilość przepływającego prądu, zwiększając lub zmniejszając natężenie prądu. To właśnie najprostszy przykład działania potencjometru. Potencjometr może mieć różne zastosowania. Może na przykład służyć do regulacji głośności muzyki lub prędkości obrotowej silnika stałonapięciowego. Czujnik temperatury to kolejne urządzenie wejściowe, które można połączyć z Arduino, aby uzyskać konkretne wartości wejściowe. W tym przypadku odczytać możemy temperaturę otoczenia. Czujnik temperatury ma w swojej konstrukcji rezystor reagujący na zmianę temperatury. W momencie, gdy ona wzrasta, wartość rezystancji również zacznie rosnąć, a gdy temperatura otoczenia spadnie, wartość rezystancji także zmaleje. Takie czujniki mogą być wykorzystane do wielu celów, a zdecydowanie ciekawym przykładem ich zastosowania są podgrzewacze wody lub elektroniczne termometry mierzące temperaturę w naszym pokoju, czy na przykład wewnątrz komputera.
Łatwo możemy tu zauważyć pewną analogię do nas samych. My jako ludzie również operujemy na, nazwijmy to, urządzeniach typu input. Są to nasze zmysły: dotyk, słuch, wzrok czy smak. Nasze uszy, oczy, język to takie urządzenia dostarczające nam danych wejściowych. Nam, czyli naszemu mózgowi, który następnie interpretuje te dane i podejmuje odpowiednie działania. I takim mózgiem w przypadku elektroniki jest mikrokontroler, czyli na przykład Arduino. Co ciekawe, nasz mózg też da się zaprogramować. Co więcej, dzieje się to na co dzień i często nawet tego nie zauważamy. Wystarczy, że raz dotkniemy gorącej patelni. Więcej tego nie zrobimy. W przypadku mikrokontrolerów to my musimy powiedzieć procesorowi, co ma zrobić z odbieranymi danymi. Może je na przykład dla nas zbierać i prezentować w formie wykresów czy tabelek. W ten sposób możemy na przykład prześledzić, jak zmienia się poziom nasłonecznienia w naszym pomieszczeniu, nawet w momencie, kiedy nikogo nie ma w domu. Możemy jednak pójść o krok dalej i podłączyć do naszego Arduino urządzenie wyjściowe, takie z wykorzystaniem którego możliwa będzie do wykonania jakaś konkretna akcja. Takim urządzeniem wyjściowym w tym przypadku może być na przykład silnik sterujący roletami. Gdy w pomieszczeniu będzie zbyt jasno, rolety mogą przysłonić okno, przez które wpada nadmiar światła do naszego pokoju. I odnosząc to do naszego przykładu. Gdy jest dla nas za jasno, odruchowo przymykamy lub całkowicie zamykamy oczy. Chcąc prześledzić cały ten proces, wygląda to mniej więcej tak. Input w postaci oczu wysyła informację do mózgu. Hej, jest zbyt jasno, nie damy rady pracować w takich warunkach. Potrzebujemy czasu, zrób coś z tym. Mózg otrzymuje taką informację i ma na to gotowe, zaprogramowane rozwiązanie. Jeśli jest zbyt jasno, wyślij informację do powiek, by te przymknęły się oraz zwęż odpowiednio źrenicę, by nie uszkodzić oczu. I w tym konkretnym przypadku to właśnie powieki i źrenice będą urządzeniami wyjściowymi, urządzeniami typu output. W przypadku Arduino urządzeniami typu output może być wszystko, co zasilane jest prądem elektrycznym. Od wspomnianego przed chwilą silnika sterującego roletami, przez ekrany LCD, po pompkę sprężającą wodę w ekspresie do kawy. Tutaj ogranicza nas jedynie nasza własna wyobraźnia. Podczas kolejnych etapów tego kursu będziemy w praktyce testować najróżniejsze urządzenia, zarówno typu input, jak i output, oraz dowiemy się, jak odpowiednio zaprogramować je tak, by wykonywały dokładnie to, co chcemy i kiedy chcemy. Oj, będzie się działo. No właśnie, mikrokontrolery to nie tylko Arduino. W dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się czasach, a co za tym idzie i potrzebach użytkowników, co chwilę powstają nowe i nowe rozwiązania, posiadające na pokładzie coraz to więcej funkcjonalności, takich jak Wi-Fi czy Bluetooth. ESP32 to chyba najtańszy wybór dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę ze światem Internet of Things, czyli internetu rzeczy, takich jak smart home czy urządzenia połączone z internetem. Płytka taka posiada właśnie wbudowaną łączność Wi-Fi oraz Bluetooth i można ją programować bardzo podobnie do Arduino. Innym przykładem ogólnodostępnego i przyzwoitego cenowo mikrokontrolera może być kojarzone z jego większym bratem Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico. Jest to mikrokontroler wykorzystujący dwurdzeniowy procesor, działający z zawrotną prędkością 133 MHz. Dla porównania, Arduino Uno działa z prędkością 16 MHz. Ponadto nasz Pico posiada pamięć 2 MB i to o dziwo jest naprawdę sporo, szczególnie biorąc pod uwagę wielkości plików, jakie wykorzystuje się do sterowania mikrokontrolerami. Ale chyba najważniejszymi cechami Raspberry Pi Pico jest to, że kosztuje około $4 i umożliwia programowanie w kilku dostępnych językach. Do największych minusów zaś zaliczyć można fakt, że płytka przyjeżdża do nas niepolutowana, czyli w wersji do it yourself. W sieci znaleźć też można masę najróżniejszych klonów Arduino
i podobnych płytek prototypowych, które specjalizują się w różnych kierunkach. Ciekawym przykładem może być Adafruit Gemma czy Flora, które są idealnymi przykładami płytek stworzonych pod tzw. wearables, czyli elektronikę noszoną. SparkFun Redboard Artemis, będący podobnym konstrukcyjnym klonem Arduino Uno, ale posiadająca zdecydowanie lepszą specyfikację techniczną oraz ciekawy moduł obsługujący modele TensorFlow, dzięki którym może stać się ciekawą alternatywą do testowania i rozwijania systemów uczenia maszynowego. Takich płytek jest naprawdę cała masa, dlatego pozostawiam Wam odszukanie tych najbardziej Wam odpowiadających oraz tych najdziwniejszych. Oczywiście to wszystko to tylko wstęp do tego, o czym dowiemy się podczas kolejnych etapów tego szkolenia. Jak już wielokrotnie dzisiaj wspominałem, drugi etap nastawiony będzie na praktykę. Od budowy prostych urządzeń elektrycznych i elektronicznych po tworzenie całkiem skomplikowanych i zaawansowanych urządzeń IoT. Ale spokojnie, przez wszystko przejdziemy sobie razem, zaczynając od absolutnych podstaw. Nie możecie się doczekać? Ja też. Dlatego już teraz lecę dla Was z informacją, jak do tego drugiego etapu zaaplikować. Ale to przeczytam Wam już z offu. Żeby zgłosić się do kolejnego etapu, wystarczy 1. Uważnie obejrzeć prezentację, którą przed chwilą obejrzałeś, więc to już masz za sobą. 2. Rozwiązać test, do którego link znajdziesz pod tym filmem, po rozwiązaniu którego na maila otrzymasz wynik wraz z certyfikatem. 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy do drugiej edycji, do którego link znajdziesz również w opisie tego filmu. 4. Cierpliwości. Teraz to my potrzebujemy trochę czasu, by sprawdzić Twoje zgłoszenie. Po poprawnej weryfikacji odezwiemy się do Ciebie. Spora porcja wiedzy dzisiaj za nami. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Powodzenia w zdobywaniu certyfikatu. No i co? Do zobaczenia w kolejnym etapie. Trzymajcie się, cześć!